eins, fein, drein. To może skończyć się dalej klątwą 0 punktów. To jestem czasami ja w pracy. Dokładnie tak się czuję. Dokładnie tak. Mam wrażenie, że też piosenka zbudowana trochę na takich randomowych, bardzo znanych słowach, żeby gdzieś tam przykuć tę atencję, uwagę, typu karaoke, pepperoni. Wielka Brytania musi po prostu sięgnąć do swojego rodowodu i pomyśleć, jak Europejczycy myślą o Wielkiej Brytanii pod kątem muzyki. Cześć wszystkim, tu Michulec, witam Was w ostatniej, tak jest, ostatniej reakcji na piosenki z Eurowizji 2026, a na sam koniec creme de la creme Wielka Brytania, czyli Look Mam No Computer z piosenką Eins, Fein, Drein. This is the end, hold your breath and count to 10. Przepraszam Was za mój głos, ale mam katar i ledwo się słyszę, ledwo mówię, mam nadzieję, że aż tak tego nie słychać. Ale nie jest łatwo, jakoś z Oslo wróciłem z jakimś przeziębieniem. Więc no cóż, show must go on. Dzisiaj oceniam piosenkę z Wielkiej Brytanii na Eurowizję 2026. A w tym roku Wielka Brytania postawiła, można powiedzieć, na performera, bo jego występy na żywo podczas różnego rodzaju koncertów rzeczywiście mają taki charakter, ale też na kogoś niezwykłego, oryginalnego, co wydaje się w trendzie, jak na Eurowizję 2026, bo gość gra na instrumentach, które pochodzą z tak zwanego recyklingu, czyli na przykład sam sobie buduje jakieś tam szafy grające z syntezatorów, używa starych kalkulatorów do produkcji tych syntezatorów, tak więc zaraz zobaczymy, co nam przygotował w tej piosence, a więc zaraz zobaczymy, jakie tym razem instrumenty nam przygotował na występ na Eurowizji i czy Eins, Fein, Drein ma szansę zdobyć w końcu punkty, bo od ponad 1000 dni Brytyjczycy nie zdobyli ani jednego punktu od telewidzów na Eurowizji, co jest, no myślę, mocnym osiągnięciem i będzie bardzo długo nie do pobicia. Ale zanim reakcję, to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, bo na kanale będzie jeszcze trochę tych filmów. Jesteśmy co prawda w okresie takim przedeurowizyjnym, ale to nie oznacza, że zwalniamy tempo. Nie. Pojawią się na pewno i wywiady, i pojawią się też różne specjalne filmy, tak więc oczekujcie tego. A nie przegapicie nic, jeżeli będziecie subskrybować mój kanał. Oprócz tego, jeżeli spodobają Wam się te reakcje, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i podbicie tego filmu. A ja nie przedłużam. Look, mam no computer, eins, fein, drein. Umc. Oj, to jestem czasami ja w pracy. Dokładnie tak się czuję. Dokładnie tak. W ogóle ta muzyczka w tle, to takie robotyczne te dźwięki kojarzą mi się z Fifą sprzed kilku lat. Nie wiem, czy to dalej jest, ale kiedyś takie rzeczy były w menu, jak się wchodziło. Fasolka po brytyjsku wychodząca z kubka, no so British. No chyba go ta praca biurowa mocno przytłoczyła. Rzucam to, zrywam kajdany. Co tam się zadzieje? Hop, hop! Slice of pepperoni. Mam wrażenie, że też piosenka zbudowana trochę na takich randomowych, bardzo znanych słowach, żeby gdzieś tam przykuć tę atencję, uwagę, typu karaoke, pepperoni. Ale to jest bardzo brytyjskie, bardzo, właśnie mega mi się to kojarzy z Wielką Brytanią. W sensie ta muzyka, ale też ten tekst i poziom humoru. No dobra, to gdzie jedziemy? UK, no nie jest daleka podróż. No jest to takie abstrakcyjne, jeśli chodzi o muzykę. I myślę, że na pierwszy raz to może być za dużo, a to jest taka piosenka, która może się spodobać za którymś razem. No wracam do życia. Nie, to trochę cringe. No zobaczymy, czy będzie jakiś power. Oj, to jest bardzo brytyjskie. To właśnie, wiecie, takie wow, hop. Takie, wiecie, kibicowskie, meczowe.
Eins, zwei, drei. Trochę przyspiesza to tempo. Dobrze, bo to zapowiada, że końcówka będzie intensywna też w występie. I jeszcze! Hop! Hop! Piosenka stadionowa. Mega. I odlatujemy. Zarówno przed wysłuchaniem tej piosenki, jak i po, dalej mam takie wrażenie, że to może skończyć się bardzo różnie. To może skończyć się dalej klątwą 0 punktów, ale równie dobrze może to zdobyć, nie wiem, 50-100 punktów od telewidzów, no bo to jest gdzieś tam przyciągające. Natomiast no pytanie, jaki będzie występ? Ten występ musi być totalnie odjechany. Wiadomo, że on nie będzie mógł grać na żywo. A z tego też jest dość znany, więc to jest jakaś tam na pewno przeszkoda. Ale wiecie, można też udawać, że się gra i można ładnie markować po prostu to podczas występu. Najważniejsze, żeby z tego występu biła po prostu energia, żeby to było takie bardzo stadionowe, nośne, spektakularne, duże w kontekście jakby pomysłu na staging i może wtedy jakoś się uda zdobyć dobre miejsce, ale w sumie z drugiej strony za każdym razem, kiedy Wielka Brytania wystawia coś innego, coś dziwnego, no to nie kończy się to dobrze. To mi się dość kojarzy w ogóle z 2015 rokiem i Electric Velvet. Wiadomo, że to jest zupełnie co innego, to znaczy no inna muzyka, no ale też postawienie na trochę co innego, na performance, no i w sumie wiecie, jakby nikt na to nie głosuje. 2007, wiecie, Flying the Flag, no też nikt na to nie głosuje. Tak więc Wielka Brytania jest trochę zagubiona, jeśli chodzi o Eurowizję, bo mając jeden z największych, jeśli nie największy rynek muzyczny w Europie, zajmuje jedno z ostatnich miejsc na Eurowizji i umówmy się, gdyby nie to, że ma automatyczny finał, to wiele z tych okazji tak naprawdę nie kończyłoby się finałem, po prostu Wielka Brytania zostawałaby w półfinale, bo te piosenki się nie bronią. Na tle tego, co Wielka Brytania może zaoferować, to zazwyczaj są po prostu mierne, jeśli nawet nie gorzej niż mierne propozycje. Ja osobiście, gdybym miał zarządzać tym, co Wielka Brytania miałaby puścić na Eurowizję i miałaby szansę na odniesienie sukcesu, no to granie generalnie na roku, czyli poszedłbym w taki brytyjski rok, z którego Wielka Brytania jest najbardziej znana, te wszystkie zespoły, które odnosiły największe sukcesy, no albo bardziej w jakieś divy, coś w tym kontekście, bo eksperymentują z różnego rodzaju zespołami, ale to no nie wychodzi. Wielka Brytania musi po prostu sięgnąć do swojego rodowodu i pomyśleć, jak Europejczycy myślą o Wielkiej Brytanii pod kątem muzyki, z kim im się ta Wielka Brytania kojarzy, no i jeżeli nie uda się po prostu znaleźć tych artystów, to przeszczepić, zrobić jakąś kopię i może to da im sukces. Tutaj, nie wiem, to jest tak abstrakcyjne i tak dziwne, że albo to poniesie się właśnie za sprawą bardzo prostego tekstu i no jednak tego umpa, bardzo takiej stadionowej piosenki, albo ludzie powiedzą, że no to jest mega dziwne, cringe'owe i w ogóle o co chodzi dalej. Bo rzeczywiście pierwszy odsłuch jest trudny tej piosenki, ale z czasem można się do niej przekonać. I ja jestem taką osobą. A jak Wam podoba się piosenka z Wielkiej Brytanii na Eurowizję 2026? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, ocencie utwór od 0 do 10 punktów i napiszcie mi, co Wy widzicie w Wielkiej Brytanii w tej piosence, albo jaką piosenkę z Wielkiej Brytanii Wy chcielibyście zobaczyć w przyszłości na Eurowizji. Tymczasem ja się żegnam, dziękuję Wam za cały cykl reakcji na piosenki z Eurowizji 2026. Niebawem widzimy się w kolejnych filmach, tak więc zostawcie łapkę w górę, podbicie tego filmu i oczywiście subskrypcję kanału. I cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!